Zapraszam na kolejne spotkanie z procesorami AMD. Będą to Athlon 64, Sempron 140, Athlon X2 i Phenom X3. Płyta główna to jakiś budżetowy gigabajt z pamięciami DDR2. System zainstaluję na dysku SSD Złota Jodła z AliExpress. Za grafikę będzie odpowiadał mój stary RTX 2060. Windows 10 mam ściągnięty z internetów. Jest to modyfikacja Windows X Lite, bo przecież co może pójść nie tak z takim systemem? Włączam komputer. Instalator uruchamia się. Piękne kolorki i zmieniona tapeta. Od razu widać, że będzie to szybki system. Wybieram oczywiście opcję bez Defendera. Rozpoczyna się instalacja. Po około 19 minutach pokazuje się pulpit. Zainstalowałem parę gier do przetestowania. Cyberpunk 2077 próbował, ale się wypłaszczył. GTA 5 zaczynało się ładować, ale wyłączało się bez żadnego komunikatu błędu. Formuła 1 2022 też próbowała, ale poległa. Za to Benchmark 3D Mark 2011 ruszył i w końcu mam jakieś wyniki. No to posłuchaj mojego raportu z poligonu staruszków. Odpaliłem 3D Mark 2011 na kilku wiekowych zawodnikach. Na pierwszy ogień poszedł AMD Athlon 64 3500+. Procesor z czasów, gdy królował Windows XP i każdy dodatkowy megahertz był powodem do dumy. Jednordzeniowiec, który ledwo dyszy, dał wynik 1519 punktów. No cóż, starość nie radość. Potem wskoczył AMD Sempron 140, niby młodszy, ale też samotny, bo tylko jeden rdzeń na pokładzie. Zaskoczył mnie, bo wyciągnął 2400 punktów. Wygląda na to, że w pojedynkę potrafi trochę szybciej biegać niż dziadek Athlon 64. Dalej na scenę wjechał Athlon 2 X2, już 2 rdzenie, czyli w końcu jakieś wsparcie do roboty. Wynik 4800 punktów pokazuje, że młodziak ma jeszcze werwę, choć w dzisiejszych czasach to i tak bardziej truchcik niż sprint. No i wisienka na torcie. Phenom 2 X3. 3 rdzenie, prawdziwy średniak tamtych lat. On już nie bawi się w półśrodki. 7400 punktów na liczniku. To tak jakby powiedział reszcie: panowie, ja tu jeszcze mogę coś ugrać, a wy wracajcie do muzeum. Podsumowując, od jednego sapiącego staruszka po trójrdzeniowego wojownika widać, że lata robią swoje, a dodatkowe rdzenie to jednak nie fanaberia, tylko konkretna przewaga. Przy tym testowaniu czułem trochę jak archeolog odkrywający starożytne artefakty. Tylko że te artefakty wciąż odpalają 3D Mark. No to czas na raport z Liberty City, czyli kto dał radę uciągnąć GTA 4, a kto ledwo doczłapał do pierwszej misji. Na start AMD Athlon 64 3500+. Ten dziadek wpuścił mnie do gry z 6 klatkami na sekundę. To nie była jazda, to była pokazowa przejażdżka karetką w slow motion. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj nawet Niko Bellic by się zniecierpliwił. Potem Sempron 140, też samotny rdzeń, ale trochę młodszy i bardziej żwawy. Wyciągnął 12 klatek. Niby ponad 2 razy szybciej niż Athlon 64, ale wciąż w praktyce to bardziej pokaz slajdów GTA niż faktyczna gra. Prawdziwa zmiana nastąpiła dopiero z Athlonem 2X2, 2 rdzenie, czyli gra w końcu zaczęła przypominać, grę. 31 klatek na sekundę pozwoliło już faktycznie jeździć po mieście bez bólu oczu. To taki moment, w którym myślisz: okej, da się grać, ale nie szalej. I na koniec Phenom 2 X3. 3 rdzenie, pełen luz i 55 klatek na sekundę. GTA 4 wreszcie chodzi jak należy, a Niko może spokojnie parkować swoje auta, albo raczej rozbijać je o latarnię, w płynnym obrazie. Podsumowując,
Od slideshow na Athlonie 64, przez nieśmiałe próby Semprona, aż po grywalność na X2 i komfort na X3. Widać, że GTA 4 naprawdę lubi rdzenie. A ja czułem się, jakbym testował symulator slajdów, który dopiero na Fenomie zamienił się w faktyczną grę. No i dotarliśmy do prawdziwego testu męstwa – Wiedźmin 3. Tu już nie ma miejsca na żarty, bo Geralt nie ma cierpliwości do słabych procesorów. Na początek Athlon 64 3500+, i Sempron 140. Cóż, panowie nawet nie dostali zaproszenia na bal, gra w ogóle nie ruszyła. Geralt spojrzał na jednordzeniowce i powiedział: nie, z wami nie idę na potwory. Koniec historii. Dopiero Athlon 2x2 dał radę w ogóle otworzyć drzwi do Kaer Morhen. Wynik coś koło 24 klatek na sekundę, czyli teoretycznie grywalne. Ale w praktyce to tak, jakby Geralt walczył mieczem w gęstej smołowej mgle. Da się, ale trzeba mieć anielską cierpliwość. Potem pojawił się Fenom 2x3 i tu już widać, że dodatkowy rdzeń to nie żart. 28 klatek na sekundę to nadal nie płynność rodem z RTX-ów i i9, ale przynajmniej Geralt nie wygląda, jakby uczył się tańczyć w zwolnionym tempie. Podsumowując, jednordzeniowe dziadki poległy na starcie, dwurdzeniowiec dał namiastkę grania, a trójrdzeniowy Fenom ledwo utrzymał głowę nad wodą. Wiedźmin 3 bezlitośnie pokazał, że czasy jednego wojownika dawno się skończyły. Teraz liczy się drużyna rdzeni. A ja miałem wrażenie, że testuję bardziej pokaz cierpliwości gracza niż grę RPG. Moje testy starych procesorów przypominały trochę wycieczkę po Muzeum Techniki. Na początek odpaliłem jednordzeniowego weterana, Athlona 64. Ten staruszek ledwo zipie, bardziej udaje komputer niż nim faktycznie jest. W benchmarkach kaszlał, w GTA 4 pokazał pokaz slajdów, a Wiedźmin 3 nawet nie wpuścił go do gry. To tak, jakby dziadek chciał wystartować w maratonie. Dobre chęci, zero szans. Potem Sempron, też samotny rdzeń, ale trochę młodszy i bardziej żwawy. Dał radę nieco lepiej, choć wciąż mówimy o graniu na granicy cierpliwości. GTA 4 wyglądało jak animacja w PowerPoincie, a Wiedźmin nawet nie spojrzał w jego stronę. Dopiero dwurdzeniowy Athlon 2 pokazał, że można mówić o jakiejkolwiek grywalności. W końcu dało się jeździć po Liberty City bez mdłości i zobaczyć menu w Wiedźminie 3. Nie był to komfort dzisiejszych standardów, ale przynajmniej nie miałem ochoty wyłączyć komputera po 5 minutach. I wreszcie Fenom 2 X3. 3 rdzenie. Prawdziwy lider tego stada. GTA 4 chodziło już całkiem przyjemnie, a Wiedźmin 3, choć wciąż trochę przycięty, dawał się ograć. To był ten moment, w którym pomyślałem: okej, z tym procesorem da się jeszcze powalczyć. Podsumowując, od skamielin, które nadają się tylko na eksponat, po starego, ale wciąż walecznego Fenoma, widać, że każdy dodatkowy rdzeń to ogromna zmiana. A ja, siedząc nad tym wszystkim, czułem się jak archeolog, który zamiast wykopaliska odpala gry sprzed lat na sprzęcie sprzed lat. No i pozostaje wieczne pytanie, które nigdy nie straci na aktualności. Czy pójdzie na tym Doom? Dzięki za oglądanie. Cześć!